Okej, myślę, że to już ten czas, żeby Was powitać. Także cześć wszystkim jeszcze raz. Bardzo mi miło Was powitać na 62. już edycji naszego JLabsowego meetupu Talk for Devs. Ja nazywam się Sandra i na co dzień pracuję w dziale rekrutacji, a ze mną jest Jakub Sendor, czyli główna gwiazda dzisiejszego spotkania. Kuba na co dzień jest naszym JLabsowym Delivery Managerem pracującym w Software Delivery Center. O samym Software Delivery Center jeszcze później kilka słów, żebyście wiedzieli, co to takiego. Jak wiecie, tutaj Kuba poruszy bardzo ciekawy temat, jakim jest podejście DevSecOps. Zapowiada się ciekawie, także ja też nie przeciągając przechodzę już do sedna mojej części prezentacji. Na samym początku chciałabym Wam troszkę więcej opowiedzieć o samym Talk for Devs. Co to jest, jaka historia wiąże się z tym wydarzeniem. W kilku słowach też chciałabym Wam opowiedzieć o firmie JLabs. Być może są wśród nas osoby, które po raz pierwszy uczestniczą w naszym meetupie, które być może po raz pierwszy słyszą w ogóle o JLabs, dlatego myślę, że tym bardziej warto w kilku słowach poruszyć temat naszej firmy JLabs. Na samym końcu przypomnę jeszcze agendę spotkania i też poruszę kilka kwestii organizacyjnych, tak abyśmy się tutaj sprawnie poruszali po Zoomie. No dobra, no to nie przedłużając już, zaczynajmy. Co to jest takiego to Talk for Devs? Talk for Devs to są cykliczne spotkania, które organizujemy w JLabs już od 2014 roku. Ci, którzy nas kojarzą, być może kojarzą również wcześniejszą nazwę Talk for Devs, czyli IT Academy JLabs. Być może niektórzy wiedzą, że ten meetup był początkowo skierowany tylko do studentów. Natomiast z biegiem czasu zaczęli pojawiać się na tych spotkaniach również specjaliści i tak w zasadzie pozostało do dnia dzisiejszego. Nie zmienił się fakt, że w dalszym ciągu są to spotkania darmowe. Jakby w JLabs sam fakt, że możemy się dzielić z Wami wiedzą i mamy odbiorców naszych treści, motywuje nas do dalszego działania i organizowania kolejnych edycji. W ciągu roku staramy się zorganizować 8 takich spotkań i staramy się, aby ta tematyka, powiedzmy, mieściła się w tych takich hot trendach, jeżeli chodzi o obszar IT. Zawsze też walczymy o wysokiej klasy tutaj prelegentów, którzy dzielą się z nami w inspirujący sposób swoją wiedzą i co jak co, ale myślę, że to nam się jak do tej pory udaje. Myślę, że po dzisiejszej prelekcji potwierdzicie moje zdanie. Jak widzicie, dobiliśmy tak naprawdę do 1000 uczestników rocznie. Bardzo się cieszymy, jesteśmy dumni z tej liczby, ale tutaj nie spoczywamy na laurach i mam nadzieję, że w przyszłym roku będziemy się mogli już pochwalić tutaj dwójką z przodu. Także liczę na Was. Mam nadzieję, że osoby, które pierwszy raz uczestniczą w naszym Talk for Devs z chęcią pozostaną na kolejne edycje. Natomiast ci, którzy już po raz któryś są na naszym Talk for Devs, mam nadzieję, że podtrzymają tradycję, będą uczestniczyć w nich dalej, no i oczywiście będziecie polecać to wydarzenie swoim znajomym. Dla Was taka ważna informacja. Jeżeli chcielibyście wrócić do jakiejś części dzisiejszego materiału, to bez obaw, cała prelekcja jest nagrywana, możecie ją potem odnaleźć na naszym kanale na YouTubie, tak jak poprzednie edycje, także śmiało Was tam odsyłam. Ten slajd chyba lubię najbardziej, no bo nie byłoby Talk for Devs, gdyby nie JLabs, gdyby nie ludzie pracujący w tej firmie. Ja bardzo się cieszę, że jestem częścią tej zgranej ekipy. Jak widzicie, uśmiechy, ludzie z pasją, którzy w dalszym ciągu cały czas starają się, by zdobyć dla Was przestrzeń do dzielenia się tą wiedzą. Podejmują się różnych inicjatyw, różnych działań właśnie dla Was. I tutaj dla tych, którzy nas jeszcze nie kojarzą, po raz pierwszy słyszą o JLabs, no to tutaj uchylę troszkę rąbka tajemnicy o tym, czym się zajmujemy i w jaki sposób działamy. JLabs jest to firma, która istnieje już od 12 lat. W 2008 roku założyli ją Janek i Piotrek, dwóch inżynierów, z taką myślą, że będzie to firma prowadzona przez inżynierów dla inżynierów. W ciągu tych 12 lat wypracowaliśmy relacje z około 40 klientami. Są to klienci z różnych branż, zaczynając od bankowości, branży lojalnościowej, energetycznej, telekomunikacyjnej, po gaming czy e-commerce. Są to też klienci różnej wielkości, poczynając od korporacji, po średniej wielkości, mniejsze firmy, kończąc na startupach. Staramy się, aby ten wachlarz projektów i wachlarz klientów był dla Was różnorodny.
ważne jest dla nas, aby inżynierowie, nasi specjaliści mogli jakby mieć możliwość wyboru, tak? Wybrać sobie projekt zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i oczekiwaniami. JLabs, jak widzicie, działa w 3 lokalizacjach. Jesteśmy w Krakowie, w Warszawie, w Monachium. W tym momencie na naszym pokładzie mamy ponad 300 inżynierów. Bardzo się cieszymy, że w dalszym ciągu od samego początku jest to trend rosnący. Tutaj bardzo dzielnie o naszych specjalistów dba sztab ludzi, czyli około 40 osób w back office. Są to osoby, które nie tylko dbają o naszych specjalistów, o naszych inżynierów już na pokładzie, ale również dbają o to, aby potencjalni kandydaci czy osoby właśnie, które nie słyszały jeszcze o JLabs, miały możliwość dowiedzenia się nieco więcej o JLabs, ale też mogą po prostu brać udział w organizowanych przez nas wydarzeniach czy podejmowanych przez nas inicjatywach. Na sam koniec szczęśliwa 7. Myślę, że tutaj nie trzeba tego komentować, bo sama cyfra mówi sama przez siebie. Jest to średnie doświadczenie naszych inżynierów, także wydaje mi się, że całkiem nieźle, nie? No dobra, ale czym tak właściwie JLabs się zajmuje? Można tu powiedzieć o 3 modelach biznesowych. Zarówno dokonujemy outsourcingu pojedynczych inżynierów, jak i właśnie całych zespołów. Mamy też własny Software Delivery Center, gdzie budujemy zespoły u nas w biurze na Zabłodziu. Co prawda w tym momencie wszyscy pracujemy zdalnie, ale mam nadzieję, że szybko powrócimy do biura i będziemy mogli to uczcić wspólną poranną kawą albo wspólnym obiadem. W Software Delivery Center właśnie pracuje m.in. Kuba, który ma pod sobą właśnie zespoły inżynierów. Tutaj dokonujemy przede wszystkim outsourcingu projektów w modelach agile'owych. Jeżeli chodzi o specjalizację w JLabs, no to tutaj, tak jak Wam wspominałam wcześniej, współpracujemy z firmami z różnych sektorów, w związku z czym te projekty mamy też skierowane do różnego rodzaju specjalistów. Znajdziecie u nas projekty przede wszystkim dla Java deweloperów, frontend deweloperów, zarówno z Angularem, jak i z Reactem. Tutaj oczywiście też role fullstackowe jak najbardziej również się pojawiają, nawet całkiem sporo. Miejsce w JLabs znajdą również testerzy automatyzujący, Python deweloperzy, C# deweloperzy czy nawet DevOpsi. No i dobrnęliśmy tak właściwie do końca mojej prezentacji, także ja tutaj bardzo dziękuję. Jeżeli moje informacje, moja prezentacja jest dla Was niewystarczająca, potrzebujecie jeszcze jakichś informacji, no to odsyłam Was do naszej strony internetowej, gdzie na pewno znajdziecie cały szereg informacji o JLabs, jak i nasze aktualne oferty pracy. No i też odsyłam Was do naszych sociali, jesteśmy na Instagramie, Facebooku, LinkedInie, gdzie znajdziecie informacje też o kolejnych edycjach Talk for Devs, czy o inicjatywach podejmowanych przez JLabs. W tym momencie chciałabym jeszcze na koniec przypomnieć właśnie Wam agendę spotkania i też przypomnieć kwestie organizacyjne. Tutaj za chwilkę oddam głos Jakubowi, który przejmie tutaj ekran i stery nad prezentacją, także to już za moment. Podczas całej prezentacji możecie zadawać oczywiście pytania. Pytania proszę zadawajcie w sekcji Q&A. Macie też udostępniony czat, ale mimo wszystko prośba, aby te pytania lądowały w tej sekcji Q&A. Przepraszam. Powinniście mieć ją albo na górze ekranu, albo na dole, w zależności od ustawień na swoich urządzeniach. No i o 19:10 jest planowane zakończenie, natomiast to wszystko zależy od tego, ile pytań zadacie i też jakie to będą rozbudowane pytania. Także to wszystko jeszcze zobaczymy. Ja Wam bardzo dziękuję, życzę udanej prelekcji, miłego słuchania, usiądźcie wygodnie w fotelach, a Tobie, Kuba, oddaję głos i życzę powodzenia. Dzięki, Sandra. Witam wszystkich, już udostępniam mój ekran i przechodzimy do prezentacji. Powinniście widzieć mój ekran, mam nadzieję, że wszystko działa. I jeszcze raz witam Was wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym Talk for Devs. Tematem będzie bezpieczeństwo informacji w zwinnym podejściu do wytwarzania oprogramowania. Ja nazywam się Kuba, tak jak Sandra wspomniała, pracuję jako Delivery Manager, czy też może tak przekładając na polski opiekun zespołu tutaj dla jednego z naszych klientów w Software Delivery Center w krakowskim biurze firmy. I możecie zastanawiać się w zasadzie, skąd moje zainteresowanie bezpieczeństwem informacji. Powiem o tym
w dalszej części, gdzie się przedstawię, ale jeszcze na początek tylko w skrócie agenda już mojego wystąpienia. Najpierw powiem pokrótce o w ogóle skąd podejście DevSecOps się bierze, jaka jest jakby historyczna baza tego podejścia, co to tak naprawdę znaczy DevSecOps, co rozumiemy przez to pojęcie i zakończę takimi bardziej praktycznymi poradami, jak swoją organizację, czy też swoje metody wytwarzania oprogramowania przenieść właśnie do tego świata DevSecOps. Co do mojego zainteresowania bezpieczeństwem informacji, to ja od 2019 roku pracuję w JLabs, natomiast wcześniej pracowałem w rolach związanych właśnie z bezpieczeństwem informacji. W poprzedniej firmie w Yelpie byłem menadżerem zespołu, który zajmował się bezpieczeństwem korporacji, a wcześniej jeszcze w takiej roli badacza i inżyniera oprogramowania dla SAP-a w oddziale we Francji. Także stąd moje zainteresowania bezpieczeństwem informacji i ogólnie szeroko pojętym podejściem do tego bezpieczeństwa informacji w wytwarzaniu oprogramowania. Natomiast teraz moja rola w JLabs to już bardziej opieką zespołu, także mamy świetnych inżynierów, którzy pracują dla ponad 40 różnych klientów z różnych rynków, jak Niemcy, Skandynawia czy nawet Stany Zjednoczone. Mamy także klientów, którzy traktują bezpieczeństwo bardzo poważnie. Oczywiście wszyscy powinni traktować bezpieczeństwo informacji poważnie, natomiast są firmy z branży fintech czy bankowości, które rzeczywiście bardzo dużo czasu spędzają na tematy związane z bezpieczeństwem. Dobrze, wracając do tematu dzisiejszej prezentacji, tak jak wspominałem, przedstawię pokrótce historię podejścia DevSecOps. Jeśli pamiętacie, gdzieś tam młodsi pewnie mniej, natomiast starsi, nazwijmy to wyjadacze, pamiętają pewnie podejście, które dominowało w latach 90. czy nawet wcześniej do wytwarzania oprogramowania, które było tym kaskadowym podejściem, gdzie najpierw pracowaliśmy na obszarze zdefiniowania wymagań do projektu, potem pracując nad projektem samego systemu, implementując go, tutaj pośrodku ta jakby najważniejsza i zakładam pewnie najdłuższa faza. Później nastąpiła faza weryfikacji oprogramowania, czy też weryfikacji tej implementacji, jakiejś konserwacji, wdrożenia i opieki nad systemem. I z reguły bywało tak, że ktoś może pomyślał na temat wymagań dotyczących bezpieczeństwa gdzieś na etapie weryfikacji, tak? Wszystko zostało zaimplementowane, ktoś sobie zaczął klikać po tym systemie, czy też wysyłać jakieś komendy i okazało się, że coś tam nie działa, nie wiem, komuś się przelewa na konto bankowe o 1 zero więcej w kwocie, no i wtedy była taka ciekawostka, trzeba było coś z tym zrobić, tak, naprawić. No wiadomo, że wykrywanie błędów gdzieś na etapie jednym z końcowych jest bardzo kosztowne, bo trzeba ten cały proces powtórzyć, a przynajmniej część tego procesu dotyczącą tych funkcjonalności, które nie działają. No czasami, a w zasadzie częściej na etapie już konserwacji to bezpieczeństwo było brane pod uwagę. No czyli tak w skrócie było ono takim gdzieś tam na pewno nie było głównym tematem, jeśli chodzi o wytwarzanie oprogramowania. Gdzieś ktoś o tym może pomyślał, ale nie było to nigdy główny priorytet, jeśli chodzi o tworzenie oprogramowania. I tutaj dość interesującym podejściem wykazał się Microsoft, który zdecydowanie miał problemy z bezpieczeństwem, jeśli chodzi o wcześniejsze wersje Windowsów, tak, pamiętam Windows 95 czy Windows 98, czy może nawet jeden z takich popularniejszych, czy też dłużej przebywających na rynku Windowsów, jak Windows XP. Oczywiście, no jak w zasadzie każde oprogramowanie, nie uniknięto tam błędów związanych z bezpieczeństwem informacji, ale tutaj Microsoft postanowił coś z tym zrobić i wypracowali system bazujący na kaskadowym podejściu do wytwarzania oprogramowania, który jednak wprowadza pewne procesy, czynności na każdym z tych etapów,
Poczynając od etapu szkolenia, bo to jeszcze gdzieś powinno następować przed tym, zanim zespół w ogóle zabierze się za definiowanie wymagań i pracę nad projektem, aż po końcowy etap, gdzie już mamy wdrożony system i musimy jakoś odpowiadać na istniejące zagrożenia. I tak w każdym z tych obszarów Microsoft prowadził pewne procesy, które znamy w zasadzie do dzisiaj. Takie procesy jak na przykład modelowanie zagrożeń, czy statyczna analiza kodu, albo testowanie na dane losowe, czyli ten angielski termin fast testing także się tutaj pojawia. I to była bardzo dobra ściąga, jeśli chodzi o twórców oprogramowania. Natomiast ona bardzo dobrze działa w tym klasycznym modelu znanym z lat 90., 80., 70., czyli modelu kaskadowym, a potem pojawiły się metody zwinne, tak? I w zasadzie one wszystko obróciły do góry nogami, bo to, co wydawało się takie proste, jeśli chodzi o model kaskadowy, no już przy modelu zwinnym wymagało pewnej elastyczności i zwinności, jak sama nazwa wskazuje. I tutaj pojawiło się podejście DevOps. Podejście DevOps to w zasadzie taka odpowiedź na to, co wydarzyło się w ciągu ostatnich kilku lat, jeśli chodzi o wdrażanie oprogramowania i przejście do modelu wytwarzania oprogramowania w chmurze. Ale nie tylko. W zasadzie podejście DevOps można także stosować w przypadku systemów, które są bezpośrednio w siedzibie firmy. I podejście DevOps było taką odpowiedzią właśnie na zwinne wytwarzanie oprogramowania, zwinne wdrażanie oprogramowania i też zwinne zarządzanie tym oprogramowaniem po okresie wdrożenia. W zasadzie tutaj wdrożenie oprogramowania, zarządzanie nim, tworzenie nowego kodu, te pojęcia gdzieś się rozmywały, bo w podejściu DevOps chodzi o to, żebyśmy dostarczali oprogramowanie jak najczęściej, żeby te wdrożenia odbywały się w zasadzie kilkanaście, kilkadziesiąt razy dziennie, żeby na bieżąco oprogramowanie było testowane, monitorowane i odpowiednio zarządzane były wszelkie incydenty występujące podczas pracy nad tym oprogramowaniem. I tak dochodzimy do podejścia DevSecOps, bo podejście DevSecOps rozszerza to podejście DevOpsowe o właśnie wprowadzenie bezpieczeństwa informacji na każdym z etapów pracy nad kodem, nad projektem informatycznym, czy też potem nad samym już wdrożeniem i zarządzaniem wdrożonym oprogramowaniem. I tak jak Microsoft wymyślił sobie w tym takim cyklu życia oprogramowania i bezpiecznym cyklu życia oprogramowania, czy też cyklu życia bezpiecznego oprogramowania, te różne procesy, tak tutaj podobnie możemy w zasadzie wspomnieć o statycznej analizie kodu na etapie samego programowania, możemy wyróżnić modelowanie zagrożeń w momencie, gdy planujemy wdrożenie i pracę nad kodem. Mamy też testy penetracyjne na etapie testowania, także to wszystko występuje, natomiast występuje w takiej formie elastycznej. Ale dlaczego tak naprawdę potrzebujemy tego podejścia DevSecOps? Dlaczego to zwykłe podejście, nawet to, które zaprezentował Microsoft, nam nie wystarcza? I tutaj posilę się DevSecOps Manifesto. To jest taki manifest, który trochę wzorowany na tych słynnych manifestach, jak na przykład w manifestie tworzenia zwinnego oprogramowania, który powstał w latach 90., tak samo tutaj podobnie mamy manifest, gdzie jakby te stare metodyki, stare procesy są zastępowane przez nowe podejście. Tak na przykład z jednym z podejść jest większe położenie nacisku na badanie danych i badanie bezpieczeństwa, a nie skupianie się na strachu, niepewności i wątpliwościach, co z reguły ma miejsce. Jak mówimy o bezpieczeństwie informacji, to z reguły prezentacje na temat bezpieczeństwa informacji zaczynają się od przedstawienia kilku slajdów na temat ostatnich wycieków danych i tym podobnych. No,
Ja też miałem takie pokusy i w zasadzie muszę powiedzieć, że trochę im uległem, ale pokażę Wam, o co tak naprawdę chodzi. Tutaj warto skupić się na tej pozytywnej stronie bezpieczeństwa informacji i przekonywania ludzi, że dlaczego oni powinni o to bezpieczeństwo zadbać, a niekoniecznie straszenie ich. Oczywiście pojawiają się takie artykuły w mediach, tutaj szczególnie w ostatnim okresie, gdy rozpoczęliśmy tą pracę zdalną i w zasadzie szkoły także. Tutaj akurat wycinek artykułu dotyczącego nowojorskiego systemu edukacji, gdzie zaczęto korzystać z Zooma, ale szybko skończono, bo były pewne obiekcje dotyczące prywatności. No takie historie są znane i to się często pojawia, natomiast pokażę też, jak jakby podejście DevSecOps i zgodnie z tym manifestem DevSecOps powinno nas zmotywować do gdzieś wzięcia tych spraw w swoje ręce. No ale to tak naprawdę, co w podejściu DevSecOps tak naprawdę znaczy? Bo mówiłem już trochę o manifestie, mówiłem już trochę o tym, skąd ono się wzięło, ale co tak naprawdę rozumiemy przez to podejście DevSecOps? Tutaj również skorzystałem z materiałów dostarczonych przez Cloud Security Alliance. Oni wyróżnili 6 takich filarów DevSecOpsa. Pierwszym filarem, tutaj przez kilka następnych slajdów przejdę po kolei przez te filary, także pierwszym filarem jest wspólna odpowiedzialność i co przez to rozumiemy, to właśnie znowu, że bezpieczeństwo informacji nie powinno być czymś, czym straszymy inne osoby w firmie, czy też nasz zarząd, ale bezpieczeństwo informacji powinno być traktowane w sposób poważny. Także na przykład zainteresowanie zarządu firmy, czy też osób, które sprawują wysokie stanowiska w firmie, tym zagadnieniem jest bardzo ważne i wiele firm już wdrożyło to podejście. Coraz częściej widzimy, że na przykład członkami zarządu, czy też jak to się mówi, tymi C-level executives, są osoby związane z bezpieczeństwem informacji, czy też osoby dbające o bezpieczeństwo informacji. To się na przykład przejawia w tym, że jest specjalna osoba oddelegowana, Chief Information Security Officer, która nadzoruje prace związane czy też w ogóle tematy związane z bezpieczeństwem informacji. Oczywiście pomogły ostatnie regulacje, wprowadzenie takich regulacji jak RODO, czy też innych regulacji prawnych dotyczących ochrony prywatności, to oczywiście pomogło też gdzieś tam rzucić światło na te problemy. No i tak na przykład przeglądając LinkedIna widać, że coraz więcej firm, bo tutaj 45 000 wyników wyszukiwania na to stanowisko, także jest dużo, bardzo dużo firm, które gdzieś poszły w tą stronę, żeby nawet jako osoby na najwyższym poziomie w firmie były osoby, które tylko zajmują się tematem bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o tą wspólną odpowiedzialność, to bardzo ważna jest też świadomość i edukacja, czyli uświadamianie w zasadzie wszystkich osób w firmie i to niezależnie, trochę można się tak śmiać, nawet osoby sprzątające tak powinny wiedzieć, jak ważne jest bezpieczeństwo w firmie, bo taka pani sprzątająca może wpuścić kogoś do biura, kto nie powinien się tam znaleźć i taka osoba może okazać się kimś, kto tak naprawdę chce wykraść dane. Także jest to ważny temat. No ale skupiając się nawet na tych rolach technicznych, czy na przykład mniej technicznych, ważne jest to, żeby osoby takie miały przynajmniej taki podstawowy trening, podstawowe szkolenie na temat bezpieczeństwa informacji. Świetnym zasobem, jeśli o to chodzi, jest OWASP. OWASP to jest Open Web Application Security Project. To jest projekt, który ma na celu właśnie edukację i tworzenie narzędzi, które wspomagają bezpieczeństwo informacji, głównie w aplikacjach webowych, ale także w innych typach aplikacji. Na przykład w ostatnich latach skupili się także na chmurze czy aplikacjach mobilnych, także jest w zasadzie duży wybór materiałów, które są przygotowywane w ramach tej inicjatywy OWASP. No i tak jak mówiłem,
wszyscy jesteśmy odpowiedzialni, nie tylko osoby, które są najwyżej w firmie, ale także osoby na w mniej technicznych rolach także. I warto też pokazywać, że tu już przechodząc do kolejnego filaru, warto pokazywać także, że bezpieczeństwo to nie jest czymś, co straszymy, czy też blokujemy, bo na przykład przez wymagania dotyczące bezpieczeństwa ktoś może stwierdzić, że nie możemy wdrożyć danej funkcjonalności. Warto jest pokazywać, że jest to raczej coś, co może doprowadzić do tego, że zwiększy się liczba użytkowników lub nasze oprogramowanie stanie się łatwiejsze w użytkowaniu albo bardziej przyjazne, co może trochę brzmi jak paradoks, ale myślę, że znajdziecie przykłady takie, gdzie to się może udać. No i tak na przykład, już wykorzystując dalej ten przykład Zooma, dzięki temu, że pojawiają się porady, czy też Zoom sam także zainwestował w to, żeby poprawić bezpieczeństwo swojej wideokonferencji, na przykład wprowadzając obowiązkowe hasła, to udaje się zrobić. Także takie funkcjonalności są bardziej pomocne i pomagają nam przekonać użytkowników, osoby korzystające z naszego oprogramowania, że warto w nas zainwestować. Idąc dalej tym tropem współpracy i integracji w drugim filarze, modelowanie zagrożeń. To jest coś, co brzmi może groźnie, bo temat jest rzeczywiście duży, natomiast warto to robić często i wcześniej, jak najwcześniej na etapie wytwarzania, projektowania oprogramowania. Ale nie ma także co przesadzać. Pokażę kilka przykładów, jak zrobić to w prosty, w zasadzie dziecinnie prosty sposób. I tutaj wracając też do OWASP-a, OWASP Top 10, czyli taki top 10 podatności, top 10 luk bezpieczeństwa, które OWASP klasyfikuje, też pomagają nam w tym modelowaniu zagrożeń, bo jest to gdzieś taka lista priorytetów. Jeżeli Twoja aplikacja jest podatna na któreś z tych 10 zagrożeń, to wydaje się, że w zasadzie nie ma co iść dalej, nie ma sensu na przykład inwestować w jakieś testy penetracyjne. W zasadzie można się skupić na tym, najpierw zamknąć ten temat, a dopiero później myśleć o kolejnych fazach poprawiania bezpieczeństwa aplikacji. Także tutaj odsyłam do strony OWASP-a i tej klasyfikacji top 10. W ostatnich latach także pojawiały się inne klasyfikacje już bardziej szczegółowe, na przykład top 10 zagrożeń w chmurze, top 10 zagrożeń dla aplikacji mobilnych i tych takich już bardziej szczegółowych klasyfikacji pojawia się coraz więcej. Także są też bardziej szczegółowe materiały dotyczące konkretnych technologii, które być może używacie w Waszych projektach. Warto się także zastanowić, jeśli chodzi o to takie podejście, nazwijmy to dziecinne, proste, odpowiedzieć sobie na bardzo proste pytanie, na przykład jakie są 3 najważniejsze zasoby w naszej firmie, tak? Czy to są jakieś konkretne bazy danych, czy tu bardziej chodzi o kod, bo pracujemy nad systemem, który jest bardzo nowoczesny, unikatowy i sam kod na przykład jest czymś, co w momencie, gdy zostanie upublicznione albo no, w najgorszym wypadku usunięte, czy wtedy nasza firma będzie musiała po prostu zakończyć działalność, bo nie będzie sensu dalej działać bez tych informacji, które zostały zniszczone bądź wykradzione na skutek ataku hakerskiego. Także warto zastanowić się, jakie są 3 najważniejsze zasoby, jak możemy je chronić, jakie podatności mogą być, na jakie podatności one mogą być, które podatności można wykorzystać przy atakowaniu tych systemów. Kolejnym filarem jest takie pragmatyczne podejście do implementacji. I tutaj, tak jak mówiłem, w zasadzie nie wszystkie narzędzia i podejścia do bezpieczeństwa informacji i zabezpieczania systemów mogą być właściwe, tak? Warto zacząć z mniejszymi obciążeniami i gdzieś na tej podstawie budować coraz to ważniejsze, coraz to bardziej skomplikowane rozwiązania, jeśli chodzi o na przykład
odpowiedź na incydenty, czy też alarmowanie na temat incydentów, ale warto skupić się na tych mniejszych elementach, tak? Na przykład właśnie warto zacząć od tej listy OWASP Top 10 i sprawdzić, jeśli chodzi o aplikacje webowe, sprawdzić, czy jesteśmy podatni na któreś z tych 10 zagrożeń. Jeżeli nie jesteśmy, to świetnie, ale to nie znaczy że też, że jesteśmy 100% bezpieczni. Można pójść po następną dziesiątkę, tak? Listy najbardziej popularnych zagrożeń. No i to jest trochę, tutaj trochę prawdziwe okazuje się coś, co no niestety, czy może stety, jeśli chodzi o bezpieczeństwo informacji, jest zawsze prawdziwe, że no my musimy zabezpieczyć nasz system w zasadzie z każdego kąta, z każdego możliwego punktu widzenia. Natomiast ten, kto atakuje nasz system, jemu wystarczy często tak naprawdę jedna luka w tym systemie, którą on znajdzie. Także tutaj no, ciągłe zabezpieczanie systemu też nie gwarantuje nam, że tej luki jednej gdzieś zapomnianej nie zostawimy i nasz system nie będzie przez to podatny na ataki. Kolejnym filarem, jeśli chodzi o podejście DevSecOps, to jest takie skracanie odległości między naszym działem rozwoju oprogramowania i działem, który odpowiada za compliance, czyli takie podejście związane z certyfikacją czy testowaniem tego czy odpowiadamy, czy nasze oprogramowanie odpowiada na obecnie istniejące regulacje prawne. I tutaj szczególnie RODO, czyli ochrona danych osobowych, ujawniła to, że właśnie takie podejście bezpieczeństwo od samego początku, od zasadzie już planowania oprogramowania, planowania danej funkcjonalności jest bardzo ważne. I tu nam mogą pomóc takie procesy jak przeglądy architektury na bardzo wczesnym etapie i na przykład przeglądy tej architektury pod bardzo określonym kątem, na przykład tego, czy nasz system jest w stanie odeprzeć atak typu DDoS, czyli zmasowany atak na naszą stronę internetową, czy system, który jest dostępny publicznie w internecie. A z kolei takim już podejściem na kolejnym etapie to mogą być na przykład audyty kodu, czyli bardziej analiza kodu pod kątem podatności, pod kątem luk bezpieczeństwa. I tutaj w zasadzie można się skupić na kilku podejściach do tej analizy kodu. To może być automatyczna analiza kodu przy pomocy narzędzi obecnych na rynku. To może być taka manualna analiza kodu przez osoby, które śledzą, co się w tym kodzie dzieje. To może być także analiza kodu na etapie przeglądów kodu, code reviews, przy okazji komitowania kodu do repozytoriów kodu podczas pracy nad naszym projektem. Także na kilku etapach i z kilku różnych punktów widzenia można podejść do tej analizy kodu. Są także automatyczne narzędzia, które w czasie wykonania próbują analizować bezpieczeństwo aplikacji. To jest oczywiście bardziej skomplikowane podejście, bo no już zależy od kontekstu, tak, od danych, które są wysyłane, ale są także narzędzia, które pozwalają to zautomatyzować i z mniejszym bądź lepszym skutkiem identyfikować zagrożenia. Piąty filar to w zasadzie najistotniejszy, tak wydaje mi się, ja przynajmniej osobiście tak do tego podchodzę, jeśli chodzi o DevOps czy podejście DevSecOps, o oba te podejścia, to jest automatyzacja. I tutaj w zasadzie bez automatyzacji to moglibyśmy zapomnieć, moim zdaniem, zarówno o podejściu DevOps, jak i DevSecOps. Natomiast warto pamiętać, że automatyzacja oczywiście to jest ważne. Ważne jest to, żebyśmy nie mieli bądź też minimalizowali ilość ludzkich błędów w tych procesach, które mamy, ale ważne jest też dobranie odpowiednich narzędzi do naszej skali i do naszych możliwości przerobowych. Co z tego, że będziemy mieli zautomatyzowaną system do wykrywania zagrożeń, jeżeli ten system będzie wypluwał miliony nieprawdziwych wskazań, tak zwanych false positives,
na które nie będziemy mieli mocy przerobowych, żeby nasz dział wsparcia bezpieczeństwa odpowiedział, tak? Jeżeli tam będą dwie osoby, które mają przeanalizować milion potencjalnie fałszywych alarmów, to wiadomo, że to się nie uda, tak? Czyli potrzebne są nam po prostu odpowiednie narzędzia i odpowiednio skonfigurowane narzędzia. Ważna jest także integracja tych narzędzi z tymi, które już używamy, czyli nie ma sensu wprowadzania zupełnie nowych narzędzi, jeżeli one będą stałe z boku, a nie będą się ściśle integrowały z tym, co obecnie mamy w firmie. To jest też ważna uwaga, szczególnie gdy startujemy już z istniejącymi procesami, które są po części zautomatyzowane, tak? Tutaj dobierając kolejne narzędzia musimy mieć na uwadze to, że one muszą współpracować z naszymi, te nowe narzędzia muszą współpracować z obecnymi narzędziami. No i automatyzacja procesów, czyli przeniesienie tych takich manualnych, ręcznych zadań na coś, co może za nas zrobić komputer. Brzmi świetnie, natomiast oczywiście jest to trudne, szczególnie w wypadku, gdy mamy niestandardowe procesy, tak? Gdy mamy jakieś niestandardowe procesy w firmie wymyślone specjalnie pod naszą specyfikę firmy. To może być często nie tyle niewykonalne, co bardzo trudne i przynieść mniejsze korzyści z tej automatyzacji, a już na pewno mogą pojawić się problemy na przykład przy skalowaniu takich procesów. Być może one są odpowiednie w obecnej sytuacji, w której firma się znajduje i w obecnej ilości pracowników, którą firma posiada, ale w momencie, gdy firma rośnie, mogą się okazać niewystarczające. Także to też trzeba mieć na uwadze, wprowadzając automatyzację procesów. I ostatni, szósty filar, który jest świetnym podsumowaniem tych wszystkich poprzednich, to jest jak wprowadzić taką cykliczność w naszym podejściu DevSecOps. I tutaj bardzo zwinna metoda, w zasadzie pożyczająca te kroki z podejścia zwinnego do wytwarzania oprogramowania, czyli mierzenie, monitorowanie, raportowanie, no i działanie, tak, czyli wprowadzanie korekt do naszego planu działania. No i tutaj przykłady kilku metryk. Można na przykład badać to, jak często wdrażamy nasze oprogramowanie na produkcję. To może być pewien wskaźnik tego, w jakim punkcie znajdujemy się teraz i w jakim punkcie możemy się znajdować w przyszłości. Taki raczej nazwałbym go typowo DevOpsowym niż DevSecOpsowym, ale oczywiście to, jak często wdrażamy oprogramowanie na produkcję, ma wpływ na bezpieczeństwo oprogramowania, bo w momencie, gdy musimy na przykład wprowadzić łatkę do oprogramowania związaną z lukami w bezpieczeństwie, to przy tym częstym wskaźniku wdrażania na produkcję oczywiście jesteśmy w stanie nasz system uaktualnić szybciej, niż gdybyśmy na przykład wydawali nasz system raz w tygodniu albo raz w miesiącu, tak jak Microsoft miał podejście z Patch Tuesday, tak, czyli wtorkami, w które patchowali systemy operacyjne. Wiadomo, że w przypadku oprogramowania pudełkowego, czy też zainstalowanego na maszynie, jest gorzej, bo tego nie można zrobić w trybie rzeczywistym. Użytkownik musi kliknąć aktualizuj, no ale w przypadku aplikacji chmurowych możemy to zrobić w zasadzie bez interwencji użytkownika, czy też nawet bez wiedzy użytkownika. No, wskaźnikiem, który mam nadzieję każdy z Was bada, jest też pokrycie kodu testami i tutaj również nie nazwałbym go stricte DevSecOpsowym wskaźnikiem, ale oczywiście to, że nasze oprogramowanie jest przetestowane, ma wpływ na jego bezpieczeństwo. Dobra, kolejnym etapem w naszej podróży do DevSecOps będzie poznanie tego, jak możemy wprowadzić tą metodę DevSecOps w naszej firmie, w naszym podejściu do tworzenia oprogramowania. Pokażę kilka praktycznych, mam nadzieję, łatwych do zastosowania pomysłów i mam nadzieję, że przekonacie się, że warto zacząć korzystać z dobrodziejstw tego, co już zostało wypracowane w tej metodzie DevSecOps od dzisiaj. Tutaj również korzystając jakby z tych filarów DevSecOps, pokażę, że warto wystartować od czegoś małego i szybko iterować. Trzeba na pewno być takim pozytywnie nastawionym i
i zaangażować wszystkie osoby, które możemy zaangażować w nasze podejście do zwiększenia bezpieczeństwa naszego oprogramowania. Pokażę również, że ważny jest ten dobór narzędzi, pokażę kilka przykładów narzędzi, z których korzystałem w przyszłości, z których także myślę, że warto spojrzeć i zastanowić, czy warto z nich skorzystać także i dzisiaj. No i powiem trochę o tym ostatnim filarze, tak, o którym przed chwilą mówiłem, czyli badaniu pewnych metryk i też o tym, żeby działać, tak, żeby nie bać się konkretnych działań, jeśli chodzi o te obserwacje wynikające z badania metryk. Jeśli chodzi o wystartowanie pomału, to ważna jest edukacja, tak, i tutaj ten trening taki wprowadzający w zasadzie, który nas ma wprowadzić w arkana tego, czym jest w ogóle bezpieczeństwo i bezpieczeństwo informacji. Warto edukować użytkowników, pracowników w firmie. Jest bardzo dużo materiałów, tutaj już wcześniej wspomniany OWASP, ale także konferencje. Nie tylko, w zasadzie tutaj napisałem konferencje odnośnie bezpieczeństwa, ale jest dużo konferencji na przykład programistycznych, które mają sesje poświęcone bezpieczeństwu. Myślę, że warto uczęszczać i zachęcać też naszych współpracowników do zainteresowania się tym tematem. To, co na przykład zorganizowaliśmy w JLabs, to takie czwartkowe lunch and learn, czyli puszczamy sobie na ekranie w kuchni, oczywiście w czasach, gdy jeszcze pracowaliśmy z biura, puszczaliśmy sobie prelekcje z konferencji. No i co jakiś czas przemycałem tam także tematy związane z bezpieczeństwem informacji. Myślę, że było to o tyle ciekawe, że ludzie, którzy może na co dzień nie interesowali się tak bardzo tą tematyką, też wyciągali coś pozytywnego z tych prezentacji. Także wydaje mi się, że nawet takie proste podejście może być skuteczne. Jeśli chodzi o modelowanie zagrożeń, to warto pamiętać, że w zasadzie my już wiemy, jak to robić, tak? Bo wystarczy zastanowić się nad tym, co może pójść nie tak. Nawet na przykład korzystając, pewnie częściej korzystacie w ostatnim czasie z takich serwisów jak zakupy online. No myślę, że niejednemu z Was przyszło do głowy, tak? Co może pójść nie tak podczas zakupów online. Tutaj gdzieś muszę podać mój numer karty kredytowej, co się tak naprawdę z tym dzieje i jakiś taki model zagrożeń pewnie w swojej głowie przeprowadziliście, tak? Jeśli chodzi o bardziej rozwinięte systemy, to świetnym podejściem, takim nawet rozrywkowym bym powiedział, jest gra Elevation of Privilege, stworzona przez Adama Szostaka, kiedy jeszcze pracował w Microsoftie. I związana jest ona równolegle wyszła z jego książką na temat modelowania zagrożeń, którą mogę polecić. Adam zaproponował taką talię kart. Mamy tam 8 kolorów zamiast 4 i każdy z tych kolorów prezentuje inny jakby rodzaj zagrożeń. Tak? Mamy zagrożenia typu denial of service, tak, które mogą powodować ataki typu DOS czy DDoS. Mamy typy ataków związane właśnie z tym przejmowaniem coraz większych uprawnień w naszym systemie. Mamy typy zagrożeń związane z wyciekiem danych, z gdzieś tam przeróbką tych danych w trakcie komunikacji w naszym systemie, ze śledzeniem tych danych. Także jest kilka różnych tematyk. Tu mi się chyba akurat pomyliło, to jest 6 różnych kolorów. Pomyliło mi się dlatego, że na tym slajdzie akurat jest 8 kart, ale to jest 6 różnych kolorów, czy 6 różnych tych typów zagrożeń. I w każdym z nich mamy te karty od asa do króla. Oczywiście gdzieś tam z dwójką jest najsłabszy typ zagrożenia, a gdzieś tam królem czy asem jest ktoś, kto jest w stanie udowodnić, że nasz system jest podatny na taką już naprawdę wyrafinowaną metodę przejęcia systemu. Te karty są dostępne, są otwarte w internecie jako open source. Można je sobie ściągnąć, wydrukować
i używać na co dzień, na przykład przy przeglądzie architektury systemu, a nawet później nad systemami, które już mamy wdrożone na produkcję. OWASP także nie pozostał w tyle, też stworzyli swoją taką grę OWASP Cornucopia, która identyfikuje wymagania dotyczące bezpieczeństwa właśnie w zwinnej metodzie wytwarzania oprogramowania. Jest też taka gra karciana, można sobie za $10 kupić na Amazonie. Co prawda nie wiem, czy oni ją sprowadzają do Polski, ale jest ona także w wersji online, można sobie zagrać na Discordzie, także polecam. Coś, co warto, myślę, wypróbować, szczególnie teraz, gdy i tak wszyscy pracujemy, lub większość z nas pracuje zdalnie. Jeśli chodzi o to, żeby być otwartym i też zachęcać innych do naszej inicjatywy, to coś, co udaje się w firmach, to wytypowanie takich osób, właśnie bohaterów, czy też takich security ninja, którzy są dedykowanymi osobami, czy to w każdym zespole, dziale odpowiedzialnym za bezpieczeństwo. I warto aktywizować to. Mamy teraz październik. Październik jest akurat takim miesiącem zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie. W Europie to jest Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa. W Stanach również pojawiły się takie inicjatywy, nawet tutaj w zasadzie to Facebook, z tego co mi wiadomo, pierwszy wprowadził to podejście takie Hacktober, tak to nazwali u siebie już gdzieś tam w 2012 roku. Wprowadzili wtedy ciekawe zadania, ciekawe konkursy dla swoich pracowników i nagradzali te dobre zachowania, tak? Czyli na przykład jak ktoś udało się komuś zidentyfikować e-mail phishingowy, to dostawał jakąś nagrodę, koszulkę czy naklejkę. W Wielpie również wprowadziliśmy podobne zabawy, naprawdę było ciekawie. Przez październik próbowaliśmy wysyłać fałszywe wiadomości phishingowe i naprawdę może źle to zabrzmi, że było śmiesznie, bo to też nie wesoło czasami, jak ktoś dał się nabrać, ale duża liczba osób raportowała te fałszywe wiadomości e-mail, także to też było takie budujące, że osoby zwracają na to uwagę i zależy im na tym, żeby firma była bezpieczna. I to nie tylko osoby programiści, nie tylko osoby techniczne, ale także na przykład pracownicy w dziale sprzedaży. Także to też było ważne, że wszyscy są w to zaangażowani. No tak jak mówiłem, w Europie to jest pod szyldem takiego Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa. Też są organizowane wydarzenia z tym związane. No myślę, że w tym roku to bardziej w formie zdalnej, ale warto się z tym zapoznać i pewnie warto też z tego skorzystać i propagować w naszych organizacjach, w naszych firmach. Jeśli chodzi o odpowiednie narzędzia, no to dobrze mieć zbudowane narzędzia do odpowiadania na incydenty. Tutaj pomocne okazuje się takie narzędzie do gromadzenia zdarzeń związanych i zarządzania tymi zdarzeniami związanymi z bezpieczeństwem. I takie nowsze podejście, nazwijmy to polowania na te zagrożenia, threat hunting z angielskiego. To są takie 3 tematy, które w zasadzie lista może być jeszcze dłuższa, ale chciałem się na nich skupić, żeby pokazać Wam, jakie narzędzia w tym obszarze możemy stosować i mamy do dyspozycji. I to gdzieś tam wracając do tego DevSecOps Manifesto, to jest właśnie jeden z punktów w tym manifestie, czyli taka proaktywne monitorowanie, a nie gdzieś tam reaktywna odpowiedź na incydenty, które już się zdarzyły i grzebanie w przeszłości, tylko raczej staranie się być proaktywnym. Elasticsearch to jest na pewno coś, na co warto zwrócić uwagę. Cluster Elasticsearcha można sobie w zasadzie postawić za darmo. Oczywiście musimy sobie znaleźć sprzęt, na którym go zainstalujemy. Elastic oferuje też komercyjne rozwiązanie dotyczące właśnie tego zarządzania informacjami i zdarzeniami bezpieczeństwa, ale nawet korzystając z bezpłatnego klastra, rozbudowując go, na przykład takie narzędzia jak ElastAlert, to jest akurat narzędzie, które zbudowaliśmy w Wielpie, które pozwala nam monitorować te wydarzenia i logi i budować na ich podstawie pewne alerty. Można zbudować sobie taki system, jakby to nazwać, wykrywania zagrożeń, tak? Wczesnego wykrywania zagrożeń.
To może trochę militarnie zabrzmiało, ale mniej więcej o to chodzi, tak, że jesteśmy w stanie wykryć zagrożenia, zanim one jeszcze naprawdę spowodują jakieś szkody. Oprócz Elastica, Splunk także oferuje pewne podejście do threat huntingu. Można się z tym zapoznać. Tutaj akurat jest artykuł z bloga Splunka. CrowdStrike to jest takie bardziej komercyjne rozwiązanie. Licencja kosztuje na pewno sporo i to jest głównie oferta do dużych firm. Korzystają także z nich na pewno organizacje rządowe w Stanach Zjednoczonych. Chwalą się tym, że mają współpracę nie tylko z firmami, ale agencjami rządowymi, którym pomagają wykryć te zagrożenia. A wiemy, że na przykład tak jak w obecnym roku wyborów, to gdzieś jest temat na pewno na wokandzie. A z takich open source'owych rozwiązań to Zeek, wcześniej nazywało się to narzędzie BRO. To jest też narzędzie pozwalające nam zidentyfikować zagrożenia w naszej sieci. No i tak na koniec, w zasadzie tylko przypominając właśnie ten ostatni etap, mając już te narzędzia zaimplementowane, starajmy się mierzyć, tu znowu przykłady pewnych metryk, wprowadzać w ramach retrospektywy pewne obserwacje, no i działać, tak? Działać, wprowadzać pewne, szlifować te nasze alerty, szlifować te nasze systemy, które pozwalają na wykrycie zagrożeń, szlifować te nasze procesy, na przykład ulepszać karty w grze do modelowania zagrożeń związaną z tym wzorcem Elevation of Privilege i działać, tak? I nie bać się wprowadzić, właśnie zacząć może mało, zacząć powoli od jakiegoś prostego systemu, na przykład po prostu przeglądając zagrożenia OWASP Top 10 i sprawdzając, czy jesteśmy na nie podatni. No i tak już w skrócie, o czym dzisiaj mówiłem, właśnie żeby zacząć powoli, pomału i starać się też przekazać tą wiedzę innym, czyli nie tylko w zasadzie działać w ramach naszego zespołu bezpieczeństwa, ale także edukować innych, zaplanować nasze działania i działać, tak, bo bez tego działania nie będzie nic. No i w zasadzie to nic nowego, tak, te rzeczy to trochę brzmią może banalnie, ale myślę, że pokazałem Wam w tej prezentacji także praktyczne wskazówki, chociażby tą listę narzędzi jak Elastic, Splunk czy CrowdStrike, Zook oraz to podejście Elevation of Privilege, ta gra karciana, też projekt OWASP, do którego na pewno zachęcam Was do przejrzenia i zapoznania się z tymi materiałami, a także wszelkiego rodzaju konferencje, meetupy, spotkania. No jest teraz tego coraz więcej, szczególnie online w obecnym czasie pandemii, także myślę, że warto zapoznawać się z tym podejściem i także edukować innych. To wszystko z mojej strony. Wielkie dzięki za uwagę. Zerkam teraz tutaj, czy mamy jakieś pytania. Tak, dzięki Kuba. Ja tylko jeszcze dopowiem, że jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, no to jest ostatnia chwila jeszcze na zadanie. Tutaj widzę, że pojawiło się jedno pytanie odnośnie książek, które polecam w tym temacie. No to myślę, że tak jak na tej prezentacji pokazywałem tą karcianą grę Elevation of Privilege, właśnie ta książka związana z tą grą, książka Adama Szostaka, która nazywa się po prostu Threat Modeling. Nie wiem nawet, czy jest polska wersja, ale myślę, że też zachęcałbym raczej do czytania w oryginale. Na pewno świetnie obrazuje to podejście do modelowania zagrożeń. Jeśli chodzi o same takie już stricte DevSecOpsowe książki, myślę, że dużo książek o DevOpsach, o mikroserwisach, o już konkretnych technologiach, tak, na przykład Kubernetes czy Docker, czy na przykład o technologiach chmurowych jak AWS, także mają rozdziały poświęcone bezpieczeństwu informacji, także jest dość dużo materiałów, takie konkretne, no to myślę, że już gdzieś tam przeglądając, googlując sami odnajdziecie. Tutaj jest pytanie, jakie narzędzie do statycznej analizy kodu polecam oprócz Sonara. Myślę, że trochę wymijająco odpowiem na to pytanie.
Nie chcę tutaj też żadnego z dostawców promować. Tutaj Rafał wymienia Sonara. No myślę, że Sonar jest dobrym narzędziem. No nie chcę wymieniać konkretnych dostawców. Wiem, że dużo firm się tym zajmuje. Myślę, że tutaj no jakby moja rekomendacja też niewiele pomoże. Myślę, że tutaj tak trochę wymijająco, a trochę też wracając do mojej prezentacji, nawiązując do mojej prezentacji, wspomnę tylko, że no warto dostosować narzędzia do naszych potrzeb, tak? Także może się okazać, że na przykład nie mamy aż takich potrzeb, żeby wykorzystywać takie narzędzia jak Sonar, może jakieś prostsze, na przykład darmowe narzędzie okaże się wystarczające, także też warto poszukać. Na GitHubie też jest coraz więcej projektów, które gdzieś pozwalają analizować kod w sposób statyczny. To chyba tyle pytań do tej pory z tego, co widzę. Oczywiście, jeśli macie jakieś pytania po prezentacji lub chcecie się ze mną skontaktować, to jest tutaj na slajdzie mój adres e-mail. Możecie mnie także znaleźć na LinkedInie. Zachęcam do kontaktu i oczywiście, jeśli macie jakieś pytania, to jak najbardziej możemy się skontaktować już po prezentacji. Okej. Kuba, ja Ci bardzo dziękuję za dzisiejszą prezentację. Wam również, drodzy słuchacze, bardzo dziękuję za udział w naszej tutaj prelekcji. Zapraszam na kolejne. Odsyłam Was do obserwowania nas na social mediach. Tam promujemy, informujemy o kolejnych wydarzeniach, zarówno o Talk4Devs, jak i innych inicjatywach podejmowanych przez naszą firmę. Także ja również dziękuję. No i do zobaczenia wkrótce.